Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Dzisiaj mam dla Was lekcję o podobnych czasownikach. To są czasowniki na bazie mówić. One są podobne, ale mają zupełnie inne znaczenie. Te czasowniki to namawiać, namówić, odmawiać, odmówić, umawiać się, umówić się, zamawiać, zamówić i wymawiać, wymówić. Ta lekcja jest na poziomie A2, B1 i w mojej szkole są kursy online dla osób na takim poziomie. Najpierw umawiamy się na bezpłatną rozmowę online. Ja sprawdzam Twój poziom i potem dołączasz na jedną bezpłatną lekcję, żeby zobaczyć, jak wygląda kurs. Chcesz zobaczyć, jak wyglądają nasze kursy? Kliknij link w opisie filmu i skontaktuj się ze mną. Zaczynamy lekcję. Pierwszy czasownik to namawiać, namówić. Co to znaczy? Jeśli ktoś mnie namawia do czegoś, to on chce mnie do tego przekonać. Mówi: chodź, zrobimy to, będzie fajnie, zobaczysz. On daje mi jakieś argumenty. Na przykład ktoś chce jechać do Warszawy na weekend. I ja nie chcę. I ta osoba mówi: chodź Dorota, pojedziemy do Warszawy, będzie fajnie, Warszawa jest świetna, w Warszawie są dobre kluby, w Warszawie jest dużo interesującej architektury. No naprawdę, ja za wszystko zapłacę. Na przykład. I to znaczy, że on mnie namawia. I jeśli ja się zgodzę, to mogę powiedzieć: dobrze, namówiłeś mnie. Posłuchajcie kilku przykładów. Namówiła mnie na wakacje we Włoszech. Namawiam go do kupienia nowego samochodu. Namówili ją, żeby pojechała z nimi. Nie namawiaj mnie, nie zgodzę się. Gramatycznie struktura wygląda tak. Namawiać kogoś, biernik, na coś, biernik, albo do czegoś, dopełniacz. Drugi czasownik to odmawiać, odmówić. To znaczy odpowiedzieć nie na jakąś propozycję. Na przykład dostałam propozycję pracy. Ale ja mam pracę, nie chcę zmieniać pracy, więc powiedziałam nie. To znaczy odmówiłam. Dostałam propozycję pracy, ale odmówiłam. Posłuchajcie jeszcze kilku przykładów. Bank odmówił mi kredytu. On nigdy nie odmawia mi pomocy. Odmówili odpowiedzi na to pytanie. Tym razem niestety muszę Ci odmówić. Gramatycznie ten czasownik ma strukturę odmawiać, odmówić, komuś, celownik, czegoś, dopełniacz. Bank odmówił mi to jest celownik, kredytu to jest dopełniacz. Wiem, że chcesz dobrze mówić po polsku. Dlatego zapraszam Cię na kursy online do mojej szkoły. Będziesz uczyć się z fantastycznymi nauczycielkami. Dostaję świetny feedback na temat ich lekcji, więc wiem, że będziesz w dobrych rękach. Kliknij link w opisie filmu i skontaktuj się ze mną. Trzeci czasownik to umawiać się, umówić się. To znaczy zorganizować spotkanie z kimś. Na przykład umówiłam się z koleżanką na kawę na niedzielę na godzinę 12. Pisałyśmy ze sobą SMS-y i zdecydowałyśmy, że mamy czas w niedzielę
i najlepiej spotkać się o 12. Więc umówiłyśmy się na niedzielę albo umówiłyśmy się na kawę. Posłuchajcie kilku innych przykładów. Umówiłem się na wizytę do dentysty. Muszę umówić się do fryzjera. Janek i Karol umówili się na piwo. Tutaj struktura gramatyczna to umawiać się, umówić się z kimś, narzędnik, na biernik. Na przykład umówiłam się z koleżanką, to jest narzędnik, na kawę, to jest biernik. Ale jeśli umawiacie się do dentysty albo do fryzjera, to używamy struktury umówić się do plus dopełniacz. Do dentysty, do fryzjera. 4. czasownik to wymawiać, wymówić. To znaczy artykułować jakieś słowa czy dźwięki. Na przykład to jest litera J. Po polsku wymawiamy ją jak i jak Józef. Po angielsku to będzie dż jak Joseph, a po hiszpańsku to będzie hy jak José. Więc wymawiać to jest artykułować ustami, mówić coś. Niektóre polskie słowa są trudne do wymówienia dla obcokrajowców. Posłuchajcie przykładów. Nie wiem, jak się wymawia to słowo. Mam problem, żeby wymówić poprawnie słowo brzoskwinia. Gramatycznie jest struktura wymawiać, wymówić plus biernik. Wymówić słowo, wymówić literę. To jest biernik. Ostatni czasownik to zamawiać, zamówić. Bardzo często używamy tego czasownika. Co to znaczy? Możemy zamówić taksówkę, zamówić Ubera. Ja jestem tradycjonalistką i kiedy chcę jechać gdzieś taksówką, to dzwonię i mówię: dzień dobry, chciałabym zamówić taksówkę. Możecie też zamówić jedzenie do domu, na przykład zamówić pizzę. Kiedy jesteśmy w restauracji, to też musimy zamówić coś do jedzenia i coś do picia. Kelner może zapytać: czy mogę już przyjąć zamówienie? Posłuchajcie jeszcze kilku przykładów. Poczekaj chwilę, zaraz zamówię Ubera. Jak często zamawiasz jedzenie do domu? Ja zamówiłem pierogi i piwo. Gramatycznie ten czasownik też łączy się z biernikiem. Zamówiłem piwo, zamówiłem pierogi, zamówiłem pizzę. To jest właśnie biernik. Podsumowanie. Już wiecie, co znaczą te czasowniki. Namawiać, namówić, to znaczy przekonywać kogoś do czegoś. Mówić: zrób to, to będzie fajne dla ciebie. Naprawdę. Odmawiać, odmówić, to znaczy odpowiedzieć nie na jakąś propozycję. Umawiać się, umówić się, to znaczy zorganizować spotkanie. Wymawiać, wymówić, to znaczy artykułować dźwięki. Zamawiać, zamówić, to na przykład zamawiać taksówkę, zamawiać Ubera, zamawiać pizzę. Te czasowniki są bardzo praktyczne i używamy ich bardzo często. Jeśli ta lekcja była dla Ciebie praktyczna, to proszę o wsparcie mojego kanału, żebym mogła nagrywać więcej takich lekcji. Najlepiej wesprzesz mój kanał, jeśli kupisz jeden z moich kursów wideo. Pomożesz mi, a poprawisz tym samym swój język polski. Link do moich kursów jest w opisie filmu. Zapraszam.
Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zachęcam Was do napisania Waszych przykładów w komentarzach. Do zobaczenia w następnych lekcjach. Pa, pa!